W dzisiejszym materiale po raz pierwszy w życiu spróbuję afrykańskiego jedzenia, a to co tutaj widzieliście to jest praktycznie całe menu z etiopijskiej restauracji. Standardowo robimy listę obecności, więc jeżeli subskrybujesz ten kanał to zostaw łapkę w górę, a jeżeli tego nie robisz to koniecznie dołącz do nas i subuj kanał. A tak dokładnie to jedzenie z restauracji Habeshavi. Co ciekawe, na Google te opinie są dosyć bardzo pozytywne, ponieważ z tego co patrzę to jest tutaj 4,7 gwiazdki na 5, ale przez portal, który ja zamawiałem, czyli pyszne.pl, ta opinia już jest słabsza. 3,7 na 5, czyli dużo mniej. Wydaje mi się, że jest to przez reprezentacyjność tych posiłków. Na przykład tu mamy jeden z posiłków, to zobacz, no nie wygląda to reprezentacyjnie. Może oni w restauracji podają to lepiej niż po prostu w paczkach takich dowożonych do domu, no ale wszystko to sprawdzimy, nie będziemy się sugerować aż tak bardzo wyglądem, tylko czym? No smakiem, no trzeba tutaj poczuć smak. Firfir, tak się nazywa pierwszy posiłek Firfir. Jest to pozycja tak zwana śniadaniowa. Muszę sprawdzić, czy jest na stronie tutaj informacja, co to tak dokładnie jest. Porywane kawałki tradycyjnego placka chlebowego w bulionie z wołowiną lub warzywnym, wymierzane z etiopijskimi przyprawami, ziołami, m.in. pikantną mieszanką berbere. Tutaj była opcja albo warzywny bulion, albo wołowy. Ja z tego co pamiętam wybrałem tutaj bulion warzywny. Ideą tej restauracji jest to, i chyba w ogóle kultura tak opisuje to wszystko, że jemy to rękoma. To troszeczkę jest konsystencji gąbki. Pachnie to faktycznie warzywnym bulionem. Jest to pikantne. Przyprawy są naprawdę bardzo intensywne. O, tu mi leci, ale zobacz, no to wygląda naprawdę, teraz nic nie będę miał w ręce. To wygląda firfir. No czuję jakąś taką nutę przyprawy, która totalnie jest poza jakimiś moimi smakami, które do tej pory miałem. No jest to zupełnie coś innego. Jest to też widać po palcach mega tłuste i takie mega oleiste. I te przyprawy są naprawdę takie mocne. Tak jak na przykład, nie wiem, w jakichś indyjskich kuchniach wszystko jest takie mocno orientalne, to tutaj jest jakby bardzo mocniej, jeszcze bardziej intensywnie orientalnie niż tam, aż wręcz takie właśnie smaki, których po prostu wcześniej w ogóle nie czułem. Te przyprawy są tak wymieszane, że nie w każdym kawałku odczuwasz jakby 100% smak. Tu jest cebula, jest jakaś papryczka chyba ostra, nie wiem czy to jest jalapeno, ale jakaś po prostu typowa ostra papryka. Szczerze? Na 7 ja bym tutaj dał, no nie chcę tak chamsko z grubej rury dać, więc dałem, no 1 dam. No nie smakuje mi to, nie? Ja bym powiedział też 1-2. 1, no. Znaczy chciałem dać 2, ale szczerze mówiąc, no uważam, że tu będzie dużo lepszych dań niż to. I to jest naprawdę, no mocno średnie. Firfir nie zaskoczył. Chcę uszanować czyjąś kulturę, też być taki otwarty do smaków, no ale dla mnie to jest, no mocno średnie. Tak jakbym po prostu opakowanie z przyprawami zjadł. Kolejna pozycja śniadaniowa, też firfir, tylko to się nazywa enkulal. Enkulal firfir. Tu mi się wydaje, że już są jajka, ale nie jestem pewien. Trochę mi to przypomina, jak dostałem te wszystkie posiłki, jakby to gotowała osoba, która dopiero rozpoczyna kulinarną podróż. Enkulal firfir to jest jajecznica w stylu etiopskim z pomidorem, papryką, cebulą, czosnkiem, podane z tradycyjnym plackiem chlebowym iniera lub ryżem. Czyli do tego jest dostępny albo ryż, albo placki iniera. One są takie bardzo delikatne, są w ogóle mega ciężkie. To chyba waży z 3 kg, te wszystkie 4 placki. One są konsystencji, jakbyście pod pachą sobie podotykali. Spróbujemy sobie z tymi plackami. Odrywamy kawałek i moczymy chyba w tym. Tu już czuć jajko. Lepiej jest. Jak ktoś był kiedyś w takiej knajpie i jadł w ten sposób, to niech mnie określi, czy robię to poprawnie, czy nie. Muszę sprawdzić, bo aż mi się nie chce wierzyć, że ten ryż się rękomie też. Cześć, mam pytanie. Mam przed sobą potrawy z kuchni etiopijskiej i mam dylemat, czy jeść je rękoma, czy sztućcami? Jak to tam wygląda w kulturze? W kuchni etiopijskiej tradycyjnie je się rękoma, używając chleba injera do nabierania jedzenia. Sztućce nie są tam typowo używane. A jeżeli mam dodatek ryżu, a nie tego chlebka, to czy mogę jeść sztućcami, czy też rękoma mam jeść? Jeśli masz ryż, to możesz śmiało użyć sztućców, bo to będzie wygodniejsze. Jednak jeśli chcesz pozostać przy tradycji, jedzenie rękoma jest jak najbardziej akceptowane. Z ryżem to jest dziwne. Tak jakby się jadło jajecznicę z ryżem, no więc słabe. No i tu bym dał 3/7. Postęp jest lepszy, jest to smaczniejsze, ale nadal to są takie smaki ciekawe. Nie europejskie, to na pewno. Oni robią to tak, żeby mąka sfermentowała i kiedy ona sfermentuje, to oni dopiero to pieką. Czyli te chlebki to jest sfermentowana mąka, czy jakiś zakwas, czy coś? To przez to takie ma smak. Nie smakuje mi ten chleb. No to jest taki inny, nie? No. Ale to na jajecznicę też jest to dość ciekawa. No ale na śniadanie lepsze niż tamto. Te wersje śniadaniowe, wiesz ile to kosztowało? 29 zł. Firfir. Bo to drugie, to kosztowało 25. Ale czekajcie, bo mamy jeszcze Bajajentu 1 za 33 zł. Ale nie wiem co to jest. Bajajenet 1. Jest, Bajajenet 1. Mam. To.
No to wygląda trochę ciekawie. Mocno płynne. I to jest też wersja śniadaniowa. I tu mamy, widzę, pomidora. To są chyba ziemniaki. A to? Kurde, no nawet nie ma opisu, co to jest. Zestaw dań. Mesir Wat, Antkil Wat, Aterkid Wat, podawany z sałatką. Dobra, jazda. Tu, cyk. Soczewica to jest. No, a to? Chyba też, ale to jest chyba taka bardziej z sosem sojowym. To jest chyba ziemniak? Ale pewny nie jestem. To jest ziemniak, marchewka, pomidor i sałata. Ej, ale ten pomidor ma zupełnie taki inny smak. Ale czy w oleju mówisz? No nie wiem, w czymś taki polany był, czymś. Jakiś taki właśnie intensywny olej. Weźmiemy trochę ryżu tu. Z ryżem zdecydowanie lepiej. No ten chlebek jest ciężki w smaku. To ogólnie jakby było trochę z mięsem? Albo z takim właśnie sojowym? Gulasz. Taki gulasz, no. Nie, to mi smakuje. To jest spoko, ale mocno orientalny też. Ewidentnie tutaj mnóstwo jest papryki, jakichś takich ostrych przypraw. Wydaje mi się, że to danie na razie najlepsze. Takie wegańskie trochę. Tak, no, czyli wiadomo jakie. 4/7 na pewno tu mogę dać. Fajnie przyprawiony jest ten ryż, dodaje dużo smaku i zdecydowanie lepiej komponuje się tutaj niż ten chlebek. Lekko sfermentowany ten ryż jest też. Chyba reszta dań już jest obiadowa. Chociaż to mi też smakowało to poprzednie bardziej obiadowo. To jest samosa. 3 trójkątne pierożki nadziewane soczewicą, cebulą, jalapeno i ziołami. Delikatnie smażone na głębokim tłuszczu. Tutaj czuję taki vibe pączka. Tak to wygląda. No ja powiem ci, że po zapachu i po wyglądzie byłbym w stanie uwierzyć, że to jest słodkie. A jednak nie. Czuć cynamon, totalnie dziwne smaki. Jest soczewica, a szczerze mówiąc najbardziej czuję tutaj soczewicę. Nic innego. Cynamon, soczewica, ale tych jalapeno nie czuję. Nawet nie widać. No, w ogóle nie jest ostre. Nie widać. Albo my dostaliśmy taką wersję, albo coś tu poszło nie tak, albo tego jest na tyle mało, że nie wyczuwa się. Takie neutralne. 4/7, ale czuć, że te wszystkie posiłki tłuste są. No, Bo zjadłem, wiesz, nie za dużo, a czujesz objedzony się. A to jest chyba to samo, co mieliśmy w tym pierwszym posiłku, nie? No, sałata, też mocno sfermentowanie to czuć. Co oni tak fermentują? To wygląda fajnie. Jak to się nazywa? Przykleiło się. Tips. To jest tips? Tips to kosztowało 45 zł i to jest pokrojona w kosteczki wołowina smażona do perfekcji z dodaniem egzotycznych ziół, cebuli, rozmarynu, pomidora podawane z sałatką. Okej, czyli sałatka tutaj do zestawu jest. Tutaj mamy sałatkę. No i tu mamy do wyboru znowu ryż albo ten chlebek. Wydaje mi się, że ryż będzie lepszą opcją, żeby tego spróbować. Ja sobie tutaj nałożę część, o. Mocno znowu to jest takie tłuste. Dam sobie tego ryżu, bo chyba z tym to będzie lepiej, ale spróbujemy i z tym i z tym. Wołowina trochę twarda, nie jest tak mocno gotowana, jest to pikantne mega. Czuć to, no, że jest tutaj dużo przypraw. Faktycznie egzotyczne zioła. Z ryżem to smakuje bardzo fajnie. Te przyprawy w tle są totalnie inne. Że to ogólnie bym powiedział, że to jest takie chińskie danie, bo masz wołowinę z ryżem, ale te przyprawy totalnie zmieniają vibe. Zobaczymy jeszcze z tym. Oczywiście łapą. Jany jesz jak makika. Za mocny kwas. Ten chlebek do mnie nie przemawia. Sałateczka jeszcze. Sałatka jest też jakaś kwaśna. Wszystko jest kwasu tutaj w tym. No, bez smaku. 2/7. W ogóle bez smaku ta wołowina jest, nie? Tylko czuć tą ostrość tak. No. I bez smaku. To jest jakby pierwsze danie, tylko z dodatkiem mięsa. Męczący ten odcinek jest. Jaki wybór co teraz? No. Jesaga wet. Jesaga wet. Ja pierdzielę, czy to jest ser tam? No właśnie z takiego... Ale to jest ciężko, odbija się. To jest kleks tutaj. To wygląda jak kleks, no. Jesiga wat. I to jest spicy. O taki głos. I to jest spicy. Czyli jak to jest spicy, to tam to było co? Bardzo drobno krojona wołowina. No w końcu. Bardzo drobno. Zanurzona w pikantnym sosie podawaną z aib, domowej roboty ser i z sałatką. Ten ser jest słodki, w ogóle jest dziwny. Ale smakuje jak taki twaróg półtłusty. Ej, wołowina jest spoko. Ale ostre, nie? Ten czerwony sos. Ale mi łzy wyszły, co jest? Tak? Ale ogólnie jest dużo bardziej miękka niż tamto. Ja mam trochę obawy. A to jest takie ostre? Nie, to nie. Czuć chrząstki. Takie chrząstki tłuste. Czuć chrząstki. Ten ser jest taki, jakby taka serwatka oddzielająca się, ja pierdzielę. No jest kwas w kit. Czy oni palali te walina? Ty ręką nie dotykaj sobie twarzy. Ty jesteś? No lepiej nie. Wszystkie te potrawy mają taki goryczkowy, kwaśny, dziwny posmak. Ale w ogóle to jest takie jakby barbecue, ale takie inne barbecue. Takie etiopijskie barbecue. No, no dam wyżej niż tamto, więc dam 2/7.
ale no do 3 to nie ma podjazdu, nie? Wołowina w miarę, ale wchodzi w gardło. Wegańskie danie, buraki. Buraki, marchewka, ziemniaki gotowane na wolnym ogniu. Tu są ziemniaki też? Gdzie? Buraki, marchewka, ziemniaki gotowane na wolnym ogniu ze specjalnymi ziołami podawane z sałatką. A to było jako jedno danie? Kejsir wat. Ale mi wchodzą te zioła. 3 dychy to kosztowało. Buraki kosztowały 3 dychy? No, patrzcie, no ale nie dostałem nic innego. No, 30 zł to kosztowało. No dobra, sprawdźmy jak smakują buraczki. To jakiś taki inny posmak. Nie jest zły. To są takie buraczki ala surówka. No ale takie, na końcu oni mają taki, jakby to powiedzieć, taki słodko wędzony posmak. Tak, bo one były kiszone w oleju i w occie. Jakby to dodatek do posiłku był, to nie jest źle. Jako samo, no to wiesz, wegańska kuchnia jest ciekawa, nie? Ja muszę przegryźć chlebkiem, bo jest... Nie. Tak? Jest źle? No dałbym 2 na 7. Ale jako posiłek i 3 dychy, no to nieporozumienie. Dobra, to teraz coś, co według mnie wygląda najdziwniej. 2 kleksy, marchewka, buraki. Dobra, a jak to się nazywa? Bejai Net 3. Bejai Netu 3. Zestaw dań tu jest. House Special to jest. 38 zł. Ale do tego dobierasz jeszcze albo to, albo to. Ryż, patrzymy jak wchodzi. Albo cieciorka, albo groch. Proszę. Ciecierzyca, no. A to? To jest groch. O kurde. Ale grube to jest. Oj, oj. A co ty wyczułeś to? Nie, spadło mi. To ta marchewka do zagryzienia jest chyba tutaj. Typowo nie moje smaki. Mocno średnie, takie właśnie wegańskie danie. Wojtek, co ty robisz? Bo to dziwnie wygląda z daleka. Nie chcę tam... zejść, nie interesuj się. A bez kitu, no zobaczcie to, ten sos w ogóle z paluchów nie chce schodzić, nie? No, musiałem wyszorować. 2 na 7? Ja 1 daję. Tak? Ja bym tego nie jadł w życiu. Żółty sos to był z... O kurwa, paragon mi wpadł do środka. Nie no, to kosztowało 38 zł. To jest sos z cieciorki. Ostatnie danie, które się nazywa specjałem szefa. Szef specjal. Wizualnie nie wygląda to jakoś mega. No to wygląda średnio, wam powiem. Do tego znowu ryż albo chlebek. No zobaczymy. Bierzemy chlebek. Rwiemy. W każdym tyle tłuszczu widać. A to jest dziwne. Ej, to jest surowe w środku. Ja tego nie próbuję, nie ma szans. Ej, to jest surowe w środku, nie? To jest surowe. No. To jest tak tatar? Ja nie chcę tego jeść, no. Jak pamiętam, jak raz zjadłem tatar i 3 dni było. Dramat. No to jest tak tatar, no. Zestaw dań. Uwaga, to kosztowało 55 zł. I tu mamy tak. Jessica wod, dorowat, kitwo, mesir wod, aklit wod, ater kitwat kat. Kat nie. Ater kitwat, kejsir wat. Podawane z sałatką. To dla mnie jest surowe mięso. Nawet widać, że tutaj jest, patrzcie. Surowizna. Nie no, ja tego nie jem. Grubo. No a masz na stronie tam? To weź sprawdź. Nawet nie przetłumaczone, to jest Nie przetłumaczone. Kupujesz i nawet nie wiesz co. Ziemniaki. Dorowat, mesir, wod. O, mi się odbiła tym. Dobra, ten syr. No to jest ta serwatka, taki twaróg półtusty z olejem. To jest spoko, to jest mięso wołowe. Ej, to jest chyba po prostu miks tych wszystkich mięs. Plus tatar, taki. Mi się wydaje, że te pozdrawy, one są praktycznie To wszystkie samo. takie same, tylko zamieniałem te składniki. No 2 na 7 dam, bo jajko jest spoko, ale no to jest takie szukanie punktów na siłę. Też nie chcę jakoś tutaj chamsko jechać, bo po prostu może to nie są moje smaki, może jestem osobą, która po prostu nie lubi takich smaków. Jakbym każdy z tych posiłków wybrał z tym chlebkiem, to bym się męczył. Jakbym to jeszcze miał nabierać tym chlebem, no byłoby to jeszcze gorsze. Z tym ryżem dużo lepsze opcje, więc jeżeli będziecie próbować, to typowo spróbujcie sobie ryż. I nie wiem, czy to jest po prostu tak zrobione po to, że to jest tak mocno intensywne, żeby to faktycznie zmieszać z tym ryżem, żeby to się neutralizowało. No dla mnie to jest co najmniej 3 razy za mocno doprawione. Na te wszystkie posiłki wydałem 316 zł. No powiem ci, że naprawdę sporo. Ciekawa kuchnia, eksperymentalna, ale typowo nie moje smaki. Całościowo te posiłki oceniłbym no 2 na 7. Niestety, dawaj znać, czy chcesz więcej takich testów zagranicznych kuchni. Jeżeli tak, to wiesz co robić. Pisz mi w komentarzu, zostaw łapę w górę i widzimy się wkrótce. Pozdro. A i słuchaj, tu masz jeszcze 3 ostatnie filmy, które są lepsze niż ten. Koniecznie je obejrzyj.